I to jest to, co mówiłam. Zaskoczyły mnie floksy szydlaste. Dzień dobry, drodzy telewizowie. Witamy Was na naszym kanale. Przed nami kolejny weekend na wsi, na działce. Ja na imię mam Mirek. A ja na imię mam Beata. A to jest nasz kolega Ślimak. Którego przed chwilą znalazłaś pod nogami, tak? Tak, dosłownie. Taki piękny ślimaczek. Nie. One wcale, znaczy może piękne są, ale są niedobre. Dzisiaj będzie inauguracja. Wiesz czego? Koszenia. Brawo ty! Brawo! Koszenia. Chwastów na teoretycznym trawniku, bo rosną falami. I zajrzymy do różnych roślinek, jak one sobie radzą. Muszę przyznać, że bardzo zaskoczyły mnie floksy. I później Wam pokażę, jak mnie zaskoczyły. Znaczy może inaczej, nie jak, tylko czym mnie zaskoczyły. No zaglądamy. No to zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Zrobimy sobie spacer po działce, zobaczymy jak rośliny rosną i czy w ogóle rosną, bo niektórym kiepsko to idzie. No trzmielina ma się nieźle, fajnie wygląda. Ja lubię właśnie jak jest taka soczysta ta zieleń, jak to wszystko tak pójdzie już tak na wiosnę, to wtedy przepięknie Czy nie ta sądzisz, zieleń że jest. powinniśmy ją przyciąć? No powinniśmy. No właśnie, to może później. No może nie dzisiaj już. No nie. Tak ma się ku wieczorowi już tak trochę bardziej. I tutaj chwaścior, jak to Irek mówi, chwaścior, czyli przegorzeń. A tutaj bodziszek na dole. I tu bidula kamasja, która tak naprawdę zrobiła kapotę, jak ja to mówię, zanim zaczęła rosnąć. Kwiaty chyba poschły, zanim właśnie zakwitły, to pączki poschły. No jest po prostu tragicznie sucho. Irek podlewa, jak tu jesteśmy, ale myślę, że to jest namiastka tego, co jest potrzebne. Jakoś tutaj ten nasz rejon omijają deszcze, prawda? No niestety. No tak mamy jakoś pecha. Tej hortensji w tym roku też jakoś tak Dajmy jej ciężko. jeszcze trochę czasu. No nie mamy wyjścia, musimy jej dać. Ja to się śmieję, że właśnie te takie rośliny jak chwasty, niech się na mnie nie pogniewają oczywiście, to tak szybko rosną. A te takie bardziej dostojne właśnie jak na przykład hortensja, to takim jakoś w tym roku nie idzie. Peonie tutaj, czy tam piwonie Ja bym powiedziała chleb przy gębie. rosną, jak no tak. I tutaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, w Jeżówkach znalazł się przegorzan. No patrz, ciekawe skąd on tutaj się znalazł. No widzisz. Przyszedł, Zazwyczaj w tym miejscu giną rośliny. prawda? A tu raptem, proszę Tak, bardzo. trójkąt bermudzki, a tu raptem się coś pojawiło. No dobrze, idziemy. Szałwia też rośnie. Tutaj te bidaki wrzośce trzeba będzie wyciąć. Tutaj czosnki już też mają się nieźle. Brunera, którą posadziłam w ubiegłym tygodniu, też się ma dobrze. Całkiem nieźle tu wygląda. Tylko to, ona jest tu sierotą. Nie uważasz, że powinno się kupić jeszcze ze dwie te brunery? Żeby nie wiem. były takie sieroty? Rozumiem, że już niedługo kupisz. Ja nic takiego No, nie powiedziałam. ja rozumiem, oczywiście. Tu ten Wiąz. wiąz. Telefon Batka ci dzwoni. Trudno. No, jak kocha, to zadzwoni drugi raz. I tam hortensja, też ona szaleje. Ta szaleje. Tutaj już orliki rosną. A tutaj, proszę bardzo, Kapota. moja kampanula. Kurczę, nie ma jej. Praktycznie jej nie ma. Nie no, makabra z tym deszczem, z tym. Bukszpan się nieźle trzyma. Tak.
prawda? tak, Nawet tak. rośnie. Zaraz oddzwonię, zaraz. Chwileczkę. Tutaj rozchodniczki i czosnki. A tutaj była moja piękna gaura. I chyba zupełnie nic z niej nie zostało. I nie ma gaury. Nie ma, była i Jednym nie słowem ma. co? No poszła sobie. Kapota. Poszła sobie. Razem z mrozem sobie poszła. No tutaj sobie iglaczki rosną. Teraz pójdziemy sobie na drugą stronę. Tu już czosnki zaczynają kwitnąć. Też im tak jakoś poschły, biedaki, te liście im poschły. Tutaj ta hosta, którą kupiłam, którą też sadziłam ostatnio, też jest jakaś przyżółknięta. Proszę zwrócić uwagę, lampki mamy jak nowe. Nówki sztuki, nieśmigane. Tak, wszystkie. Wystarczyło klosze zmienić. Nie, jedna lampka jest nowa. Jedna jest nowa, tak. Tutaj powycinaliśmy te suche gałęzie w tej hortensji i zobaczymy. Tu już niewiele zostało. No niewiele zostało, no ale dobrze, no na razie zobaczymy. A teraz twój telefon Teraz dzwoni. mój dobrze, to ja idę odbieram. No ja już w takim razie domyślam się, kto dzwoni. Tam hosta, no tamta ma się całkiem nieźle, ale hosty w tym roku, oprócz tych dużych, które właśnie tu są, no to cieniutko. Tutaj hortensja też, tak idzie jej i nie idzie. I to jest to, co mówiłam, zaskoczyły mnie floksy szydlaste. Tu kret im dał popalić, bo ich przekopał doszczętnie, ale uchowały się i mają się świetnie. Nawet można powiedzieć, że trochę zaczynają się robić takie poduchy z nich. Tak jak powinno właśnie być. Tutaj właśnie jedna z tych większych host. Tutaj jest hortensja Pink Annabelle. Zobaczymy. A tutaj liliowce, które były posadzone na miejsce azalii, która została przeniesiona na tył. A tutaj właśnie te mniejsze hosty i już niestety, ale nie za bardzo. A tutaj koniec psi ząbka. Trzeba będzie czekać do przyszłego roku. Jeszcze chwilę liście z nami zostaną, ale przekwitł już i stracił swoją najlepszą część, najpiękniejszą część, chociaż liście też są ładne. No i tutaj ta wółka brzozolistna. A tam u sąsiadów jakiś krzew, nie wiem co to jest, taki biały, na biało kwitnie, ładny. Za to będzie dużo listków. No dobrze, no tak. I tutaj jeszcze są te pęcherzyce i dereń. No i co, były tulipany i nie ma tulipanów. No, przekwitły niestety. Szybko przekwitają. Piękne są, ale szybko przekwitają. To tak sam kwiat obcinasz, widzę? Tak, dlatego że obcina się same kwiaty, żeby roślina nie traciła energii na wytwarzanie nasion, ale zostawia się liście, bo czerpie z tego cebula, z tych liści. Liście się usuwa w momencie, kiedy zżółkną i zaczną usychać. Te nasze już powoli żółkną, ale jeszcze je zostawię. No tak jak powiedziałam, tam ta cebula czerpie. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ty sadziłaś te tulipany. Ja nie sadziłam tych tulipanów. Aha. Nie Się wiem. wysiały. No nie, no wysiać się nie wysiały, no musiały być cebule, ale nie wiem skąd one tu były. Nie mam zielonego pojęcia. No ktoś musiał posadzić chyba. No ktoś same musiał się tu posadzić. tulipany nie znalazły. Albo po prostu przytachałam z czymś, nawet nie wiedząc. No widzisz, być może. No niewykluczone, że tak właśnie było. Bo w ogóle trochę był inny układ tego kamienia i tutaj tego korzenia
i one zaczęły się kłaść i wychodzić spod kamienia i spod tego. Ja po prostu przesunęłam kamyki. No i teraz rosną. Szkoda, że tak krótko kwitną. No szkoda, bo naprawdę są bardzo Połowa ładne. maja i już po tulipanach. Raz, jedyny jednego roku był czarny. O, masz. Nie pamiętasz? Nie. No, był czarny. Ale już to tylko był jedyny raz. Nie wiem. Zasypujesz, Beatka, fugi. Mrówki narozrabiały, Znaczy, a ty staram zasypujesz się. fugi. Jeszcze z drugiej strony tam jest, że tak powiem, szpara. Tam? Tak, z tamtej strony. To tutaj też jest wzdłuż całego tego podestu. Cholera, co one się uwzięły na ten podest? No to po prostu wszędzie są, wszędzie. Nie wiem, ale nie wiem, chyba od 2 czy od 3 lat mrówek jest po prostu zatrzęsienie. Zatrzęsienie. Kochani, wy też macie taki problem z mrówkami? Gdzie bym nie robiła coś, czy sadzę, czy pieliłam, to są po prostu mrówki. Kiedyś mi ogrodnik tłumaczył, że tak naprawdę mrówkami się nie ma co przejmować, bo mrówki nic roślinom nie zrobią. Natomiast? Ja rozumiem, że one nic roślinom nie zrobią, ale kwas mrówkowy, który one wydzielają, niszczy rośliny. Tak, zostałam uświadomiona. Coś w tym musi być. I wina mrówek. No jakby nie patrzył, czy mrówki, czy ich kwas, to i tak wina tych cholerstw małych. Drodzy widzowie, u nas kolejny dzień. Dobre? I jak widzicie, pada. Z czego się bardzo, bardzo oczywiście cieszymy. Tylko szkoda, że nie pada w tygodniu, tylko w weekend, wtedy kiedy my tutaj przyjedziemy. No ale trudno. No tak sobie wybrało. No. Skoro pada, to już niech pada i niech Na pada szczęście, długo, na niech, szczęście. niech rośliny rosną, lepiej będą rosły. Susza jest przeokrutna. tak, także mamy nadzieję, że wybaczycie nam, że ten odcinek być może będzie trochę krótszy. Ale tak przy okazji zadam Ci, Beatko, pytanie, czego nauczyłaś się dopiero po latach i szkoda, że nikt nie powiedział Ci tego wcześniej. Kiedyś myślałam, że jak coś nie rośnie, to znaczy, że jest to tylko i wyłącznie moja wina, bo po prostu robię coś źle. Ale dopiero po latach, naprawdę po latach, zrozumiałam, że często to jest po prostu kwestia miejsca albo warunków i że nie na wszystko mam wpływ. Trzeba to zaakceptować, zmienić podejście, bo ogród po prostu robi się latami, a nie tworzy w jeden sezon czy tam w jeden rok. Nie da po prostu, nie da rady. Kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że to nie tylko Ty robisz źle, popełniasz błędy, że to na przykład z powodu złych warunków coś źle rośnie? No tutaj po prostu mogę dać jako przykład, że rododendron, zresztą o którym mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku, on rósł tutaj z przodu działki, był posadzony i był posadzony na stanowisku słonecznym, czego tak naprawdę rododendrony nie lubią. Później jeszcze dodatkowo przyszła bardzo wysoka woda, wysoki poziom wody gruntowej. Też o tym mówiliśmy, że tam bez mała nam woda wchodziła do domku. No, przód jest tutaj troszkę niżej. I ten rododendron po prostu nie rósł, tylko marniał. Liście były w fatalnym stanie. Dopiero jak go przesadziliśmy po prostu na tył działki, to zaczął wyglądać normalnie i wtedy właśnie zrozumiałam, że to nie tylko nasza wina, że coś tam źle robimy, ale też były złe warunki, nieodpowiednia miejscówka, w którą żeśmy go posadzili, ale jak powędrował właśnie, tak jak mówię, na tył, wszystko się wyprostowało i teraz jest piękne. No i w końcu rośnie tak jak trzeba. Chyba ktoś do nas przyjechał? Nie, czekamy na sąsiadkę, bo ma nam jajka przywieźć. Kochani widzowie, my już zakończymy dzisiejszy odcinek. Już wszystko? No tak, no plecy mi mokną.
zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo uprzejmie dziękujemy Wam za oglądanie. Prosimy, żebyście się odnieśli do tego, co widzieliście w dzisiejszym odcinku. Napiszcie to w komentarzu. I ja mam jeszcze taki pomysł, kochani. Napiszcie w komentarzu, bo bardzo nas ciekawi, ja tak sobie o tym pomyślałem, skąd piszecie. Wiem, że ktoś pisał ostatnio z Norwegii, tam jeszcze skądś. Nie musicie oczywiście jakichś bliższych Bez adresu, bez wskazania. tak, ale napiszę, ja tam jestem z Białegostoku czy z Podlasia, chociaż jedno słowo, napiszcie w komentarzu Białystok, no i to wystarczy. I jeszcze prosimy, żebyście się też w komentarzu odnieśli właśnie do pytania Irka, czego wcześniej nie wiedzieliście i nikt Wam nie powiedział a propos Waszych działek. Także odnieście się po prostu do tego, czego Także żeście się nauczyli po latach. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz. No i cóż, widzimy się w niedzielę o godzinie 10, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a głęboko wierzymy, że tak właśnie będzie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, serduszko tradycyjnie dla Was. Pa, I niech pa. Wam wszystko dobrze rośnie.